Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darys i w tym materiale chciałem Wam przedstawić kolejną część informacji odnośnie precyzyjnego farmingu. W poprzedniej części zajęliśmy się polem, tym oto, czyli od podstaw jak powinno wyglądać obsługa pola po żniwach. Także tam to sobie wszystko wyjaśniliśmy, dużo informacji padło. W tym nie będzie tak dużo informacji, ale też popatrzymy się mniej więcej, jak będą wyglądały dalsze etapy lub etapy w innym, pod innym kątem, jeśli czegoś nie zrobimy lub coś inaczej zrobimy. Tutaj aktualnie dojrzała nam uprawa, także sorgo już jest zbierane. Ja sobie jeszcze pozwoliłem zakupić to pole, ponieważ to pole wymaga orki, więc chcę zaorać to pole, zobaczyć jaki wpływ będzie miało właśnie na ten cały system punktacji środowiskowej. Także tutaj mamy jedno, tu drugie. I teraz tak, tu mamy to pole, które zostało nam po dniu wczorajszym, bo to jest następny dzień w grze. No i mamy już tutaj część poletka, znaczy część uprawy już zaczęła się pojawiać, także widać, że mamy również chwasty. Tak wyglądają. Jest to chwast średni, pielnik. No i teraz myślę, że można by było go usunąć mechanicznie, aczkolwiek za usunięcie mechaniczne było 20 punktów. Jeśli zrobimy to punktowo, czyli tym nowym systemem tutaj, co jest wykorzystane w precyzyjnym, dostaniemy więcej punktów. Jeszcze jest informacja podana, że wymaga wałowania. Ja tego nie zrobiłem, także to wałowanie będę chciał wykonać tutaj i zobaczymy, jaki tu będzie miało wpływ, ale to wszystko się okaże później, w późniejszym etapie. No i jeśli teraz popatrzymy na rolnictwo precyzyjne, bo to było informacje o polu ogólne, które są na tym w każdej, no, w standardowej grze, a jeśli chodzi o rolnictwo precyzyjne, no to mamy tutaj informację, że pH, azot, spodziewane plony, potencjał plonowania. Więc teraz tak, celem jest 89%. Mi udało się uzyskać 82%. Może to być związane z tym, że jeszcze nie jest zrobiony chwast lub nie zostało wykonane wałowanie. Ale teraz przejdźmy do pH i azotu. Jeśli przejdziemy sobie w różne miejsca, tutaj właśnie pola, mamy różne podane informacje, także nie jest to jednolite na całe pole. Są różne tereny w różnych ilościach. Kilogram na hektara na przykład azotu czy pH. No to też wszystko zależy, tam jest podane. Teraz akurat stoję na ił pylasty. Tutaj jest sam ił. I to też ma to wpływ, że te statystyki są inne. Dobra. Teraz przejdziemy do tego etapu właśnie, tak jak wspomniałem, oprysku punktowego. Tutaj sobie zrobimy punktowy, a tam myślę, że wykonam sobie może inny, zobaczymy. Może mechaniczny. Dobra, tu sobie musimy zalać go płynem. Teraz sobie podjadę. Środek chwastobójczy lejemy. I teraz tak. Zwykły opryskiwacz nie ma tych czujników, które odstają. Są to czujniki, które wykrywają chwasty i dzięki tym czujnikom jest płyn wstrzykiwany w to miejsce, gdzie są wyczute właśnie te chwasty. I tym sposobem, właśnie tym urządzeniem, dlatego to nie jest tanie urządzenie, zdobywamy najwięcej punktów, bo jest ich 30. Także tu sobie zaraz. Chociaż nie wiem, czy może najpierw. Dobra, niech jedzie.
I teraz sobie zauważcie, że nie są włączone wszystkie opryskiwacze. Włączają się tylko i wyłącznie... O, tutaj będzie lepiej. Włączają się tylko i wyłącznie w tych miejscach, gdzie wykrywa chwasty. No wygląda to fajnie. Ładnie się to prezentuje. Sprzęt jest drogi, ale co za tym idzie, no mamy oszczędność. Jak widać, przejechałem już część pola, a zużyło mi niedużą ilość właśnie płynu. No i później widać zniszczone chwasty przez właśnie ten środek chwastobójczy. One są takim szarawe się robią, czyli martwe. No i jest właśnie szkic się tworzy, w jakich te chwasty w pozycjach na polu się urodziły, czy tam uchowały, wyrosły. Także następny bardzo ciekawy element właśnie w kwestii precyzyjnego farmingu. No to jest... Uwielbiam, to jest naprawdę rewelacyjne. Także do informacji są również inne mody, które posiadają, jak to powiedzieć, w momencie kiedy wyszedł ten precyzyjny farming, to było jedyne urządzenie, które można było dostać i używać właśnie w tej kwestii, ale z czasem wyszły również mody, które są dostępne do aktualnych opryskiwaczy, które są standardowe w grze, tylko jest dodany właśnie ten motyw precyzyjny, także można kupić też inną markę, nie musi być akurat ta. Tylko trzeba po prostu poszukać sobie w modach, gdzie to jest. Także jest też taka możliwość, to nie musi być tylko wyłącznie to urządzenie, które aktualnie używam. Dobra, widzę, że ten już chyba skończył, chociaż nie wszystko zrobił, więc trzeba będzie poprawić jeszcze kilka rzeczy za niego. I będę mógł tu przejść teraz do... Właśnie. Myślałem, żeby to zrobić, skultywatorować to. Poprzez kultywatorowanie, jeśli skultywatoruję, to dostanę mniej punktów, bo tylko 5, jeśli będę siał. Dobra, ja sobie go już tutaj włączę. Niech sobie tutaj śmiga. I widzę, że trzeba będzie podjechać. Nie, zrobię to tak, bo on będzie miał problem później pod drzewami się obrócić, zwinąć się, nawrócić. Także może uda mi się go w ten sposób puścić. Czy pojedzie po tej linii? No, kiepsko to widzę. Chociaż powinien. Dobra. Ten już zakończył, ale nie udało się tutaj przy tych budynkach, więc będę musiał go jeszcze zwerknąć i niech sobie tu, albo ja sam dokończę to. I też trzeba będzie za chwilę kombajna opróżnić. I tak jak w przypadku poprzednich rzeczy, które są nakładane na pole, mimo że urządzenie jest włączone, nie jest prowadzony oprysk, także to jest również plus tego wszystkiego. Także no, ile? 3% zeszło płynu na to poletko? A to jest 1 hektar. Chyba 1,13 było hektara. Jeszcze kilka, psik, psik i to wszystko. Dobra. Czyli mamy chwasty oporządzone. Teraz sobie jeszcze przejdę, zobaczę jak to wygląda.
82%, 89%, czyli jednak to wałowanie miało chyba wpływ. O, chociaż tu już się pozmieniało. 84%. Myślę, że te 5% to jest to wałowanie. Dobra, część już mam porobione, także jak widzicie tutaj poletko zostało zebrane, skultywatorowane. No i tutaj wyniki są, no widać, że są złe. Dobra, teraz wejdźmy jeszcze na statystyki właśnie w tej pozycji. Jak tu wygląda? Wysiew, piasek iglasty, pH i tutaj mamy azot. Azot jest w opłakanym stanie na tym polu, także tu sobie przeprowadzimy ten azot. Ta ocena środowiskowa nie jest od razu uwzględniana, ona z czasem się aktualizuje. Dobra, także to była informacja na temat oceny środowiskowej, a teraz chcę sprawdzić 3. Musi to być gnojowa, czy może być to obornik? Także zobaczymy tutaj. Pracownik, dobra. Jedzie z obornikiem, więc może być obornik. Nie musi być to gnojowa zaraz po, jak to się mówi, po żniwach. Dobra, ok. Zrobimy jeden pasek właśnie z tego. I drugi test sobie zrobimy. Rozrzucenie obornika na nie... Aha, tam mam ten zrobić. Tu mam orkę przeprowadzić. Dobra, to nie. To niech se działa tutaj w takim układzie. Ok, a ja sobie tam wrzucę pracownika, niech sobie orkę zrobi, tylko że ja sobie jedynie co zrobię, to przejadę tutaj, żeby mu się łatwiej nawracało. Troszeczkę się zakręciłem, bo myślałem, że nie będę tutaj nic robił, tylko zrobię bezpośredni zasiew bez kultywatorowania, ale zapomniałem, że muszę tam orkę zrobić. Dlatego kupiłem to pole. Także tu sobie rozrzucimy obornik, a na tym polu jak zrobię orkę, to pójdzie gnojowica i w ten sposób tak załatwimy tę sprawę. Dobra, to niech sobie ten działa tutaj. Pracownik, a ja muszę tutaj podjechać, bo ten będzie za chwilę pełny, a jeszcze ma trochę do zrzucenia, do skoszenia. Także może jeszcze w trakcie uda się go opróżnić. Fajnie by było. Dobra, w międzyczasie spróbuję zlokalizować traktor z pługiem szybkim i jedziemy. Z orkę zrobić. Sobie włączymy pracownika, niech sobie tu działa sam. OK. Tu jest 64% dopiero, także no jak skosi ten skrawek, ten się wziął za orkę, to myślę sprzedać wszystkie plony. Plony będę chciał sprzedać teraz, ponieważ chcę zobaczyć, jaka będzie ocena środowiskowa, ponieważ te plony, które są zebrane, nie miałem wpływu na nie, jak one zostały wyhodowane, ponieważ były to pola zakupione i przygotowane wygenerowane przez program, prawda? Także ten plon tu już będzie gotowy, zrobiony przeze mnie, no i te dwa pola również, ale to z czasem się dowiemy, jak to będzie. Jak już wcześniej wspomniałem, przy sprzedaży plonów jest brana pod uwagę właśnie cała ta procedura, ochrona środowiskowa. Co za tym idzie, możemy dostawać dodatkowe pieniążki za właśnie tą
naszą pracę, którą wykonaliśmy. Więc jest to w jakiś sposób wynagradzane. Dobra. To mamy tu ogarnięte. Ten go blokuje tutaj gnojowica. To ja go muszę tego usunąć. I ustawimy sobie go tam już. Niech sobie działa na tym poletku, gdzie już jest zaorane. On nie ma jakiegoś dużego promienia właśnie rozwożenia tego, nawożenia tej gnojowicy na pole. Ten już skończy, to będę mógł rzucić tutaj człowieka, żeby narzucił wapno. Ten już robi ostatni pasek. No i jestem bardzo ciekaw, jak to w ogóle wyjdzie wszystko w statystykach, jeśli chodzi o różne typy działań na polu. Aha, tutaj jeszcze nie mogę działać. Zapomniałem, ominąłem jedną procedurę. Jedną procedurę ominąłem, bo ja tu chcę zrobić ręcznie. Więc ja pracownika muszę wstrzymać na razie. Chcę zrobić badanie gleby. Zapomniałem o nim. Gdzie jest? Tu jest, dobra. Szybciej zrobię badanie gleby. I to jest właśnie to, że jak człowiek ma więcej tych pól do obróbki, no to zdarzy się właśnie taki incydent, że zapomnimy o czymś, nie zrobimy tego po kolei, prawda? Dobra, nie, już się rozkłada. No i jak widać, zrobiłem tak specjalnie, że pokaleczyłem to trochę. Chodzi mi o to, że nie zrobiłem dokładnie całego. Zostały jakieś tam paczki, które są niedorobione. Zobaczymy, czy zaliczy to. Zaraz wyślemy próbki. Ok, zostały wysłane. To sobie chowiamy teraz. No i zobaczymy, jak będzie wyglądało. Czy musi być to tak idealnie wszystko pokryte, tak żeby było. Próbki badania gleby 1100. Ok, czyli wyszło. Jak tu wygląda sytuacja? Dobra. Czyli można włączyć pracownika, niech sobie dalej działa. Tego włączamy. Tego włączamy. I działamy dalej. Dobra. Teraz muszę jeszcze sobie tego włączyć, żeby jeździł już z wapnem. No, czyli na tamto pole wyszło tego wapna 37%. Teraz uzupełnimy kolejne do pełna. Kolejny raz do pełna uzupełnimy. 30% to jest największy zbiornik właśnie, jeśli chodzi o rozrzutnik wapna. Także uzupełnimy sobie soką do końca. A, ja się zastanawiam, czemu się rura nie chowa, ale ja nie siedzę przecież w kombajnie, tylko w traktorze. Dobra, to mamy rura schowana, to możemy odłożyć na razie harvester do momentu, kiedy będą żniwa, już te, które są po ogarnięciu przeze mnie tych pól. A teraz sprzedamy, zobaczymy, bo sam jestem ciekaw, jak wygląda. Czyli tak, z tych dwóch pól uzyskałem 37 908 litrów sogu. To jest 72% w tej przyczepie. I zobaczymy, ile dostanę za to. Czy będzie jakaś ocena środowiskowa.
i mamy 25 983 bez oceny środowiskowej. I myślę, że to jest fair. Myślę, że to jest fair. Zobaczymy, czy ocena środowiskowa wyskoczy przy już moich ogarniętych przeze mnie te pola. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Jeśli chodzi o główne, to mam aktualnie 52%, to się chyba jeszcze nie zmieniło i myślę, że się dopiero zmieni, jeśli zbiorę te plony z tych pól dopiero. To ta ocena środowiskowa ulegnie zmianie po tym wszystkim, bo na razie, jak wcześniej mówiłem, zacząłem od zera, czyli to jest dopiero pierwszy plon, który sam osobiście wyhoduję. Teraz zerknijmy może na te informacje, jak tu wyglądają, czyli łączne wartości z tego pola numer 38. A więc tak, na próbki gleby wydałem 600, wapno to jest 61% i kosztowało mnie 1559. Później jest nawóz mineralny. Nawóz mineralny 670 mnie kosztował, to jest 42%. Później mamy co? Płynny nawóz nie został użyty. Został użyty obornik, ale tylko połowa, bo to tylko chyba 2 paski były zrobione obornika. Także jest 1%. Gnojówki, no i tutaj, jest 65 tysięcy, nie, 6,5 tysiąca litrów zostało wykorzystane obornika. Gnojówy zostało wykorzystane 17 tysięcy. No, a zapomniałem podać, że tak, wapna 6900 zostało nałożone, nawóz mineralny 419 litrów, później co tu jeszcze mamy, nasiona 728 litrów, żeby zasiać to pole. Myślę, że to jest naprawdę dobry wynik, jeśli chodzi o 1 hektar 13. Także to jest, myślę, chyba dość dobre. Herbicyd, który został zużyty na to pole, to jest 81 litrów tylko. Czyli jeśli gramy sobie bez precyzyjnego, ile tych litrów jest wylewanych, bo w sumie jeśli użyjemy, mimo że mamy ten mod precyzyjny farming, użyjemy zwykłego opryskiwacza, on nie będzie punktowy, on po prostu będzie i pracownik jechał i lał wszystko. Za to też dostaniemy ocenę środowiskową, tylko że ta ocena będzie, z tego co pamiętam, chyba bodajże tylko maksymalnie 5 punktów, bo zaraz zerknę. Tak, jest 5 punktów, jeśli spiskamy całe pole. Także, tak jak mówię, no, ma to duży wpływ ten precyzyjny farming, prawda? Paliwa, 72 litry zostały zużyte na to pole. Utrzymanie pojazdu, czyli zużycie pojazdów, które tutaj zostały wykorzystane, to jest 198 i na wypłatę pracownikowi 931 tutaj wydałem. No i łączny koszt to jest 4799, a łączny zarobek jak do tej pory, bo udało nam się już sprzedać plon z tego? Nie, z tego jeszcze nie. Sprzedaliśmy na razie z tego i z tego plon. Ale łączny zarobek będzie 9200. Po odjęciu tych kosztów będzie 4400. Taką sugestię, a na początek, jeśli pierwszy raz używasz precyzyjnego farmingu, zrób sobie farmę z jednym polem, maksymalnie z 2, może nie dużymi, żeby po prostu sobie na spokojnie to ogarnąć, jak to sytuacja wygląda, z tym oswoić się z całą tą procedurą, przywyknąć do tego, aby nie zapominać, tak jak ja, zrobić badań na przykład gleby. No można oczywiście zrobić to automatycznie, no ale tak jak mówię, no za samo badanie gleby, jeśli sobie wykonacie, raz, że oszczędzacie pieniądze, co przy samym starcie gospodarstwa, no ma to duży wpływ, bo oszczędzamy każdy grosz, jeszcze nie mamy takiego dochodu z tego gospodarstwa. A druga sprawa, no za samo to jest 15 punktów, więc to nie jest tak zaś mało tych punktów za to, prawda? Także punkty, oszczędność, no.
Właśnie tak podczas tych prac naszła mnie taka myśl, czy można zrobić odchwaszczanie, zanim jeszcze chwasty wizualnie wyrosną, bo jest informacja, że chwast rosnący i pisze chwastownik, więc teraz takie pytanie, bo i tak już tak czy inaczej miałem to wykorzystać właśnie to urządzenie, czy będzie działać. Więc ja wezmę sobie zatrudnię pracownika. Jeśli pracownik pojedzie, więc powinno to działać. Działa. Podsumowując, no nie trzeba czekać. Można zrobić to wszystko po kolei. Nie trzeba będzie czekać, aż się to pojawi w takiej postaci, jak to pojawiło się tam na naszym polu podczas testów. Dobra. Komuś się coś skończyło. Chyba nasiona się skończyły. Nie, jedzie, dobra. Ten jeszcze ma, ale tutaj myślę, ten skrawek, który tutaj jest, to już zostawię, nie będę już kombinował. Jak to wygląda na tym? To jest pH, azot, jest ok. Dobra, to sobie zostawimy w takim układzie. Ten już skończył siewy, także można zatankować albo nie, już nie będę tankował tego. Ja tego sobie odstawię, a do działania wrzucę sobie tam innego z obornikiem. O, bo chciałem sprawdzić, czy to też będzie mieć jakiś wpływ, bo tutaj został sztuczny pół tego obornika, a tu mam cały tu jest gnojowa na końcu rzucona, a był obornik na początku, a tutaj była gnojowica i wrzucimy gnojowicę. Tak zrobię. No, także ten sobie tam odchwaszcza. Pięknie. Działa sobie, bo fajnie do tej pracy sobie wziąć pracownika, bo nie widać tego wizualnie, jak ma jechać, więc jeśli chcemy uzyskać, pokryć cały teren, uwolnić cały teren z chwastów, to lepiej pracownika sobie w tym etapie, bo jeśli będzie etap taki jak tutaj jest, to będą chwasty widoczne. Także to jest taka mała różnica i taki moja propozycja, żeby sobie to w ten sposób ogarnąć. Dobra, tego sobie zostawimy tu, a ja sobie już biorę i będę kontynuował wołowanie. No i tak, mamy kolejny dzień. Tamto pole zostało zasiane. O, właśnie, zapomniałem rozrzucić obornik. Aha, dobra, ale to zrobimy tak, że może teraz jeszcze się uda zrobić. W każdym bądź razie, no to jest właśnie to, te etapy. Jeśli człowiek się śpieszy, to diabeł się cieszy, ale to... Tutaj zrobiłem mechaniczne odchwaszczanie, więc widać, że tutaj chwastów nie ma. Jeśli chodzi o nawożenie i pH, czyli azot i pH, wygląda w porządku, nie jest tak źle. A tutaj co mamy? Tu było tak, że była zrobiona orka, więc chwastów nie ma. Azot jest źle, bo zapomniałem dodać jeszcze tego jednego etapu, więc myślę, że można było teraz to zrobić. Zaraz zobaczymy, czy to będzie tak działać, czy się uda, tak jak to myślę. W sumie macie tu taki poradnik od razu z przeprowadzaniem testów. Mniej więcej staram się, nie wiem, to co mi do głowy przyjdzie, żeby wam pokazać, czy to będzie działać, czy nie będzie działać, także tak to wygląda. No, mam nadzieję, że ten materiał będzie jakiś tak w miarę przejrzyście podany wam, jak to powinno przebiegać cały ten proces. Teraz sprawdzimy, czy w tej postaci, jeśli teraz będę nawoził to obornikiem, będzie to miało sens. No i pracownik jedzie, czyli można jeszcze sobie to ogarnąć już, jeśli plony się już pokażą, także
Nie ma żadnych przeszkód. Czy to będzie płynnym nawozem, czy suchym nawozem, czy obornikiem, czy tym gnojówą, to widać, że to nie ma znaczenia, także można to jeszcze ogarnąć. No i nadszedł ten czas, gdzie możemy już w końcu zbierać te nasze plony z naszego oporządzonego poletka. Dobra, ja sobie pracownika tutaj włączę. Jeszcze spróbuję zerknę, jak to wygląda. Potencjalny, a spodziewany plon 82%. Czyli tutaj de facto dużo się nie zmieniło, kiedy osiągnął już ten cel zbioru ta roślina. No i tutaj mamy chwast rosnący, wymaga wałowania, jest dobrze, czyli tu będzie znowu ponowny etap tej całej procedury, którą wcześniej już przedstawiłem. Teraz jeszcze szybko zerknę sobie na te dwa pola, które są później robione. Ja zapomniałem wam pokazać, jak wygląda sprawa tutaj tego spodziewanych plonów. To jest 82%, czyli tu dłużej chociaż tu jest 116, 115. Aha, tu jest różnica od tego, jaka jest gleba. To jest ił pylasty, to tu jest bez... Mimo że dałem to wałowanie, zrobiłem, to i dalej brakuje tych 5%. Tutaj mamy już sam ił i tu jest 115 na 125, więc jest też duża różnica. Nie wiem, czym to będzie spowodowane. Teraz przejdźmy sobie tu na to pole. Tu jest 115 na 125, także 117, 116, 113. No i jest duża różnica też, a też było wałowane. Więc nie wiem, może coś jeszcze. Nie wiem, czy nie będzie miało wpływ pszczoły. Może to... Nie wiem. W takim układzie, czy wałowanie było potrzebne? To już od was zależy. Ta decyzja. Bo nie wiem, no teraz na to wychodzi, że wałowanie nie było potrzebne, bo ten sam wynik jest z wałowaniem i bez wałowania. Takie jest moje zdanie. A czy będzie to potrzebne, no to już od was zależy, jak prowadzicie sobie rozgrywkę, czy bardziej realistycznie, czy na co wam czas pozwala, to już od was zależy. Dobra, także ja sobie tutaj ten zbiór zbiorę, czy to przeprowadzę harvester i zrzucę to do przyczepy. Tak, i zrzucę to do przyczepy, a później zobaczymy się, jak już będzie tamto gotowe. To będę zbierał. Dobra. No dobra. Mamy już gotowe zboże do zebrania. Tutaj już zostało zebrane. No i powiem wam, że podczas zbioru odświeżyła się informacja na temat oceny środowiskowej. Także jak zacząłem to zbierać, to się tutaj wszystko odświeżyło, no i wyszło 99%. Czy można 100%? Nie wiem. Jeszcze mi się nie udało chyba na 100%, tak myślę. Ale już podskoczyła średnia, ponieważ no tutaj jest 99, tu jest 56, tu jest 52. I teraz tak, jeśli zacznę żniwa, zbiory na obydwu polach, to znaczy najpierw jedno pole, później drugie, no to też powinna się tutaj ta informacja odświeżyć. Także ja tu włączę sobie pracownika, on tu zacznie sobie pracować, a ja w międzyczasie sprzedam tamte plony, zobaczymy, jak wychodzi cena, czy jest cena środowiskowa, czy nie. Zobaczymy, jaka będzie finalnie ocena. Tu wyszło 100, więc jest, czy 99, więc jest, myślę, pozytywnie. Teraz tutaj sobie podjedziemy. Sprzedajemy. I z tego pola jaki będzie dochód. Później można sobie zajrzeć w statystyki i mamy 113 313,
13 tysięcy i 726 oceny środowiskowej jako premię. Czyli, dobrze mówiłem, jeśli zaczynamy od pól, które już posiadają plony i sami je zbieramy, a nie doprowadziliśmy do wzrostu tych plonów poprzez całą procedurę, więc nie będzie to oceny środowiskowej. Ocena środowiskowa jest dopiero kiedy my sobie zarządzamy tym polem od początku do końca, czyli to, co teraz osiągliśmy. Fajnie, teraz sobie jeszcze sprawdźmy, jak wyglądają statystyki. Łączna. Podsumowując, ogólnie suma dochody z tego pola 16 388 po odjęciu wszystkich wydatków, czasu pracy i w ogóle co tam jest, także osoby, które się bawią w statystyki, no to na pewno to powinno ich cieszyć. No a ocena środowiskowa idzie w górę. No i powoli zbliżamy się do końca materiału. Tam już powoli kończy żniwa. Już ostatnia chyba prosta będzie. A ja tutaj podjeżdżam, aby sprawdzić, jak będzie wyglądać scena środowiskowa w porównaniu do te dwa pola, do tego pola, jak to wygląda. A zerkając na mapę, jest niespodzianka. Zrobiłem tak, jak powinno być zrobione, czyli od A do Z poprawnie wszystko, te punktacje, żeby jak największe uzyskać. Tutaj było już namieszane, ponieważ tu już było przeprowadzane kultywatorowanie i mechaniczne odchwaszczanie i pozyskałem tylko 62 punkty, więc no jednak miało to duży wpływ, te decyzje. No i to trzecie pole, gdzie była przeprowadzana orka. Nie mogłem nadrobić tego chwastami, ponieważ po przeprowadzaniu orki chwasty nie wyrosły. Także straciłem podwójnie, ponieważ straciłem możliwość zrobienia precyzyjnego odchwaszczania, czyli to 30 punktów, które można było dostać. Dobrze mówię? 30? No, 30 punktów. Jak i również to, że przeprowadziłem obsianie, to 0 punktów, ponieważ była przeprowadzona orka. No i co za tym idzie, zostało tylko 55 punktów o oceny środowiskowej z tego powodu. Także jeśli będziecie działać sobie, będzie włączona, jak to się mówi, okresowa orka, no to trzeba wziąć pod uwagę, że ocena środowiskowa spadnie. I teraz pytanie jest, czy cena za ten plon, premia, która będzie udzielana, będzie taka sama jak przy tamtym, czy będzie inna? Zaraz się przekonamy. I to już myślę, że będzie ostatni test w tym materiale. Zaraz to będzie. Tam w poprzedni plon było 700 coś za premię, a tutaj mamy 2000, czyli ocena środowiskowa będzie adekwatna prawdopodobnie do pojemności do sprzedanego plonu, więc ciężko powiedzieć, ale jest premia również, także jak to tamto już zostawię to do obadania osobom, które to naprawdę się zajmują matematyką, cyferkami, obliczeniami, no bo no powiedzmy sobie szczerze, no na tym polega precyzyjny farming, trzeba dużo obliczać, znać się na tym, bo dlatego jest stworzone to, dlatego to jest zrobione, żeby się tym bawić, zagłębić się bardziej w farming. I osoby, które lubią tabelki, cyferki, no to będzie coś dla nich. Jeśli chciałbyś tylko spróbować sobie, jak przebiega mniej więcej proces pracy na polu rolnika. Tak jak mówiłem wcześniej, ja ten precyzyjny farming w pełni nie wykorzystuję, także możecie sobie go wykorzystywać na swoje sposoby, jak chcecie, możecie grać. Jedynie co mogę Wam powiedzieć, to warto spróbować,
zajrzeć, sprawdzić, bo może nie wiecie, jak to działa, jak to, dopóki się nie przekonacie na własnych działaniach, prawda? A może akurat Wam spasuje i będzie Wam pasować, także to wszystko zależy od Was, czyli od nas, od graczy, bo tak jak zawsze powtarzam, farming jest o tyle dobrze, że można sobie grać na każdy sposób, na własny sposób. Najważniejsze, żeby mieć zabawę. To jest to. A z tym może być zabawa na swój sposób. Dobra. Ja myślę, że z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że udało mi się mniej więcej przybliżyć pracę i działania modu precyzyjnego farmingu. Jest to dodatek DLC od Giants. Jest to sponsorowany przez Unię Europejską. Także ciekawy projekt. Pokazuje nowe możliwości, które możemy wykorzystać właśnie w farmingu. Pobawić się, zagłębić się w pracę rolnika, takiego z roli prawdziwego. No i próbą perfekcji, błędów dojść do wyników, które mogą być satysfakcjonujące, bądź i nie. Wszystko zależy i jaką ścieżką potoczymy. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Dzięki, że jesteście. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to wiecie, co robić. Wiecie, jak mnie zmotywować. A więc do dzieła. Na razie. Cześć.